Powrót jednej z najbardziej ikonicznych nazw w historii japońskiej motoryzacji wywołał prawdziwą lawinę skrajnych emocji, zwłaszcza że po ćwierćwieczu nieobecności legendarne coupé powraca nie jako ryczący potwór i mokry sen miłośników tuningu, lecz jako wyrafinowana, naszpikowana technologią hybryda. Nowa Honda Prelude jawi się jako fascynujące zjawisko o dwoistej naturze. Z jednej strony potrafi zaskoczyć purystów niesamowitą zwinnością na łukach, z drugiej zaś legitymuje się spalaniem godnym segmentu aut miejskich i budżetowych, prowokując jednocześnie gorące dyskusje swoją odważną wyceną. Przyznam szczerze, że podchodziłem do tego auta z rezerwą. Pierwsze godziny testu były nieco rozczarowujące, ale gdy zacząłem się bawić tym autem, zmieniłem zdanie. Poza tym do głowy przyszło mi kilka pomysłów, ale po kolei. Zapraszam Was na mój test nowej Hondy Prelude. No dobrze, zacznijmy naszą przygodę z Hondą Prelude. No i na początek, jak Wam się podoba ta linia? Z przodu trochę przypomina mi Toyotę, no ale dobra, nie będę tutaj się bawił w przypominajki i kojarzenie marek z przodu, tak, z tyłu tak, bo to jest trochę bez sensu. Zamiast tego przejdźmy do konkretów, zaczynając od bagażnika, a tu no spora niespodzianka. Bagażnik jest dość płytki, próg załadunkowy szeroki i wysoki, ale to jest coupé. Poza tym pod tą akcesoryjną przesłoną, którą można dokupić osobno, jeszcze kilka innych bajerów, jest dość ustawny bagażnik. Oferuje zaledwie 269 litrów pojemności, ale moim zdaniem na jakieś niedługie wakacje w zupełności wystarczy. Pewnie zmieszczą się tutaj 2, 3, może nawet 4 kabinowe walizki, jeszcze trochę plecaków. Mamy twardą podłogę, pod podłogą miejsca praktycznie nie ma. No ale trudno. Po złożeniu oparć kanapy mamy do dyspozycji 663 litry objętości liczonej do linii okien. Trochę to się niewygodnie składa, ale zobaczcie, oparcia kanapy dzielone w stosunku 60 do 40, więc jakaś tam namiastka praktyczności jest. Moim zdaniem nie jest wcale źle. Zresztą jak tak popatrzymy, to zobaczcie, jaka to jest wielka wanna. No jest nieźle. Ta roletka nie wygląda najlepiej, ale ma tutaj swoje dedykowane miejsce, no i pozwala zasłonić przestrzeń bagażową przed wścibskim wzrokiem przechodniów, a ta szyba jest dość spora, więc na pewno byłoby tutaj coś widać. Po co kusić innych? No dobra, tyle z bagażnika, zaraz przeniesiemy się na, powiedzmy, kanapę z tyłu. A wejście na kanapę z tyłu, dużo mówiąc kanapę z tyłu, to dość spory wysiłek gimnastyczny, ale postaram się go wykonać i wybaczcie te wszystkie stęki, jęki i tak dalej. No, swoje lata już mam. Dobra, odpinamy pas, składamy oparcie i tyle. Nie da rady go przesunąć do przodu. Znaczy da radę, jak się tam schylimy, ale to nie jest zbyt wygodne. Dobra, ładujemy się. No właśnie. Tak, no to tyle, że tak powiem. Miejsca tutaj jest w miarę. Pod fotelem jest trochę wolnej przestrzeni. Tutaj mamy kieszonkę. Pewnie jakbyśmy troszeczkę przechylili oparcie, miejsca na nogi byłoby mniej. Tutaj mamy tackę, tutaj kolejną kieszonkę. Jak widzicie, są złącza Isofix, ale ukryte. Jest haczyk, ale zobaczcie. No tak, tutaj siedzieć się po prostu nie da. Nie ma szans, żeby tutaj w miarę wygodnie siedział ktoś o wzroście powyżej 150, nawet 140 cm. Miejsca raczej awaryjnej chyba w Fiacie 500 jest tutaj, było więcej przestrzeni. No ale dobra, wygrzebie się stąd jakoś. No tak. Przesuniemy troszeczkę fotel. O, chyba jest tak, jak być powinno. No zobaczcie sami. Miejsca naprawdę awaryjne. To tyle. Zasiadamy za kierownicą na bardzo wygodnym swoją drogą fotelu. Zamykamy drzwi. Uruchamiamy autko i oglądamy to, co nam tu przygotowała Honda.
A jak widzicie, jest dość minimalistycznie i staroświecko, no ale mnie się to podoba. Zaczniemy od systemu, a w zasadzie tutaj nie ma za bardzo co oglądać, bo system jest taki sam jak w Civicu, Jazzie i innych modelach tego producenta. Prosto, też troszeczkę oldschoolowo, ale jakoś to wszystko działa. Na minus na pewno przewodowy Android Auto. Bezprzewodowo, jak kojarzę, może być tylko Apple CarPlay, przepraszam za przejęzyczenie. Opcji jest sporo, są one trochę nielogicznie poukładane, ale tak prawdę mówiąc w ogóle mi to nie przeszkadza. Na plus, że ten ekran jest nieduży i na plus oczywiście manualne sterowanie klimatyzacją, nawiewami. Jest tutaj sporo przycisków i to lubię. Jest indukcyjna ładowarka, port zasilający, 2 porty USB, tu jest sporo niestety piano black, a tutaj możemy sobie zmieniać tryby jazdy. O tym S plus Shift opowiem Wam trochę później, zresztą zobaczycie jak to działa w praktyce. Trybów jazdy jest kilka, jest oczywiście tryb Individual, jest tryb Comfort, taki moim zdaniem odpowiednik trybu Normal, jest tryb GT, jest tryb Sport. No tak to wygląda jak się przełącza. Można się tym pobawić, na szczęście ustawień nie ma zbyt wiele, więc nikt się w tym nie pogubi. Są uchwyty na kubki. Schowek pod, właśnie muszę go opróżnić, pod podłokietnikiem, dość głęboki, oczywiście plastikowy, nie ma tam nic ciekawego. Schowek przed pasażerem, też dość głęboki, też niczym nie wyłożony, no trudno. Bardzo podoba mi się ten materiał, taki ala skóra, ala zamsz, fajnie to wygląda, tak rasowo i sportowo. Ekran przed kierowcą, nieduży, prosty, lewym pokrętłem regulujemy ustawienia lewej części, prawej części, nie ma tam zbyt dużo ustawień, wszystko jest tak jak być powinno. Moim zdaniem bardzo ok, czytelnie i nic nie rozprasza. Jakość wykonania? No przyznam, że jest naprawdę dobrze, tu jest miękki materiał, tu też jest miękko, podłokietnik jest miękki, bardzo ładne przyszycie z taką niebieską nitką, jest jeszcze kilka niebieskich wstawek tu i ówdzie, bardzo mi się to podoba. Spasowanie, jak słyszycie albo nie słyszycie, no nic się tutaj nie dzieje. Jakieś tam drobne trzaski, ale to dopiero pod mocnym naciskiem, gdy materiały się układają. Jest naprawdę ok, moim zdaniem na plus. Jeszcze rzut oka po wnętrzu. No i te naprawdę fajne, wygodne fotele. Nie tylko dobrze wyglądają, ale też bardzo dobrze trzymają cielsko w zakrętach. No dobra, otwieramy, tutaj otwieramy maskę, a pod maską układ hybrydowy składający się z 2-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego o pojemności 2 litrów, który pracuje w oszczędnym cyklu Atkinsona ze stopniem sprężania aż 13,9:1. Sam silnik generuje 143 konie mechaniczne, no ale głównym motorem napędowym jest silnik elektryczny, który generuje 184 konie mechaniczne i 315 Nm momentu obrotowego. Moc trafia oczywiście na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej przekładni automatycznej. Dziwne połączenie? No dziwne, ale uwierzcie, działa bardzo, bardzo fajnie. Zresztą przekonacie się o tym za chwilę. Ruszamy w trasę. Witam z powrotem już zza kierownicy Hondy Prelude z napędem hybrydowym 2.0 i MMD i HEV o mocy 184 koni mechanicznych. Najpierw sprawdzimy spalanie tego auta i w tym celu pokonamy w pierwszej kolejności około 10 km po mieście, a pod koniec tego dystansu sprawdzimy wynik. Mamy chwilę, więc warto znów pomówić o historii, bo aby w pełni zrozumieć, czym dla świata motoryzacji jest plakietka Prelude, musimy przenieść się do 1978 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała pierwsza generacja tego modelu. I już od samego początku miało to być dwudrzwiowe, sportowo stylizowane coupé, które oferowało kierowcy spory ładunek indywidualizmu. Prawdziwą rewolucję przyniosły jednak kolejne odsłony. Druga generacja z 1983 roku oczarowała świat chowanymi reflektorami, stając się ikoną popkultury lat 80. Trzecia generacja z 1987 roku zapisała się w podręczniku
podręcznikach inżynierii jako pierwszy na świecie seryjny samochód osobowy wyposażony w mechaniczny układ 4 kół skrętnych 4WS, gwarantujący niespotykaną stabilność w zakrętach i zwrotność w mieście. Czwarta i piąta generacja z lat 90. to już złota era wysokoobrotowych silników VTEC na czele z legendarną serią H22 oraz systemu ATTS, czyli aktywnego dyferencjału eliminującego podsterowność. Gdy w 2001 roku zakończono produkcję piątej generacji, wydawało się, że Prelude odeszło na zawsze. Współcześnie Honda decyduje się jednak na dość odważny powrót. Nowe Prelude odcina się jednak dość grubą kreską od ortodoksyjnego, czysto spalinowego charakteru swoich przodków, stawiając na zaawansowaną elektryfikację, która ma udowodnić, że ekologia nie musi oznaczać nudy. Czy tak jest w rzeczywistości? Powiem szczerze, tak, bo jeśli miałbym zdecydować, czy wolę Prelude taką jak ta, którą jedziemy, albo nie mieć jej w ogóle, chyba jednak postawię na to pierwsze. Jasne, to nie to samo, ale uwierzcie, to auto naprawdę potrafi dać sporo frajdy. Może nie czysto mechanicznej, analogowej, ale lepiej tak niż na samej baterii, prawda? A pod względem wizualnym, no w sumie nie za bardzo jest na co narzekać, bo wizualnie najnowszy Prelude to moim zdaniem bezsprzecznie jeden z najatrakcyjniejszych i najbardziej proporcjonalnych projektów w obecnym portfolio japońskiej marki. Niski i szeroki, przesadzisty profil, bo karoseria mierzy 4525 mm długości, 1880 mm szerokości oraz zaledwie 1349 mm wysokości. To wszystko sprawia, że auto ma naprawdę rasowe, klasyczne proporcje dwudrzwiowego coupé, których no, na chwilę obecną na rynku trochę brakuje, szczególnie w tym segmencie. Rozstaw osi wynoszący 2604 mm pozwolił na mocne przesunięcie kół ku narożnikom nadwozia. Dynamiczną sylwetkę potęgują klamki zlicowane z karoserią oraz standardowe 19-calowe aluminiowe obręcze polakierowane na głęboki czarny połysk, obute w opony w rozmiarze 235×40. Wygląd pasa przedniego definiują światła do jazdy dziennej inspirowane kształtem skrzydeł, natomiast tył wieńczą charakterystyczne lampy z takim monobrew trochę, może nie, ale taka linia LEDowa. No wygląda to po zbroku naprawdę fajnie. Co do przodu jeszcze, może kogoś obrażę, ale odrobinę przypomina jakąś Toyotę. No nie wiem, czy to jest jakaś przygana. No, zresztą kwestia gustu. Złośliwi mogą też zauważyć, że nowe Prelude to motoryzacyjny odpowiednik, no nie wiem, wegańskiego burgera trochę, bo sportowe auto, ale w środku hybryda. Ale tak w sumie to tej hybrydy bym chyba aż tak bardzo nie ganił, ale o tym później. Przejdźmy jeszcze do wnętrza, znaczy wróćmy do wnętrza, bo to jest takie typowo hondowskie, minimalistyczne, odrobinę analogowe, jest dużo przycisków i tak dalej, odrobinę piano black, ale to nie jest jakaś tam straszna wada, można to przeboleć. Deska rozdzielcza i boczki drzwi oraz konsola środkowa zostały obszyte taką skórą syntetyczną o fakturze imitującej miękki zamsz. No fajnie to wygląda, przyjemne to jest w dotyku i przede wszystkim nie odbija słońca. No tak powinno być chyba w sportowym samochodzie. Przed oczami kierowcy, jak już widzieliście zresztą, znajduje się odrobinę ponad 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, a centrum dowodzenia stanowi ekran dotykowy, niezbyt duży, chociaż wystający ponad obrys deski rozdzielczej, z systemem Honda Connect Plus i fabryczną nawigacją. Łączność Apple CarPlay jest realizowana bezprzewodowo, ale już Android Auto niestety nie. I taka trochę przygana dla Hondy. Niedawno testowałem Fiata 500 Hybrid. No i tam Android Auto był bezprzewodowo, zresztą już teraz bezprzewodowo jest w większości aut. Naprawdę ciężko znaleźć jeszcze auto, w którym Android Auto działa po kablu. No trochę dziwne, ale cóż, takie dziwne naleciałości Hondy, trochę staroświeckie. Niektórzy to lubią, no ale tu już mogliby się postarać.
Pod kątem praktyczności trzeba pamiętać o sztywnych regułach tego segmentu, bo samochód zarejestrowany jest na 4 osoby, no ale tylne miejsca to przestrzeń raczej awaryjna, nadająca się głównie dla dzieci, co zresztą widzieliście. Nawet ja tam się nie mieszczę, ja się mieszczę prawie wszędzie, no nad głową tam była masakra, no ale nieważne. Za to przestrzeń bagażowa przy rozłożonych fotelach oferuje nawet przyzwoite 269 litrów pojemności wraz ze schowkiem podpodłogowym. Okej, ta wartość nie wydaje się zbyt imponująca, ale w tym bagażniku jest taka jakby szeroka wanna. No można tam sobie to wszystko fajnie porozkładać, poza tym no to jest dwudrzwiowe coupé, więc nie wymagajmy jakichś przesadnych przestrzeni. Tak czy inaczej przestrzeń bagażową możemy oczywiście powiększyć, składając tylne oparcia kanapy w proporcjach 60:40 i ta przestrzeń ładunkowa wtedy do linii okien powiększa się do przyzwoitych 663 litrów, a pod sam dach to aż 760 litrów. Minus zbiornik paliwa mieści zaledwie 40 litrów, co przy niskim apetycie auta na paliwo naprawdę zapewnia satysfakcjonujący zasięg, ale kurczę, no gdyby tam było 50 litrów, to już by było naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Masa własna pojazdu to 1473 kg, a ładowność to poprawne 377 kg. No wystarczy na dwójkę pasażerów i jakiś właśnie nieduży bagaż. Zresztą te tylne fotele to i tak raczej awaryjne, więc w większości przypadków one zostaną poskładane i wtedy ten bagażnik jest całkiem niezły. A spalanie w mieście, no jak widzicie, to bardzo, bardzo przyzwoite 4,3 litra na 100 km. A teraz pokonamy około 10 km drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze kilka świateł, pewnie trafi się jakiś ruch, więc będą warunki dość zróżnicowane. Na warunki dla tego napędu w zasadzie każde są dobre, bo konstrukcja napędu IHEV Prelude to prawdziwy majstersztyk współczesnej myśli inżynieryjnej, skrojony pod surowe normy emisji spalin Euro 6e bis. Układ składa się z dwulitrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1993 cm3, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona. Stopień sprężenia wynosi aż 13,9 do 1. Generuje on, sam ten silnik spalinowy, 143 konie mechaniczne oraz 186 Nm momentu obrotowego. No to raczej niewiele, ale jednostka spalinowa przez większość czasu nie jest w ogóle połączona z kołami. Działa jak generator prądu. Za faktyczny napęd osi przedniej odpowiada potężny silnik elektryczny, dysponujący mocą systemową 184 koni mechanicznych oraz generujący potężny moment obrotowy na poziomie aż 315 Nm. Oczywiście dostępny od zera. Za przeniesienie siły napędowej odpowiada bezstopniowa przekładnia automatyczna i wiem, co sobie teraz pomyślicie o bezstopniowej przekładni w samochodzie sportowym. No to jest jakiś absurd, prawda? No niekoniecznie. Sam tak w sumie myślałem, ale po zabawie z tym samochodem zmieniłem zdanie. Dlaczego? Jedną z najciekawszych nowinek technologicznych na pokładzie jest system Honda S Plus Shift, sprzężony z manetkami przy kierownicy. Tradycyjne hybrydy bezstopniowe podczas gwałtownego przyspieszania irytują takim jednostajnym wyciem. Zresztą znacie to doskonale z różnych aut hybrydowych japońskich producentów, m.in. Toyoty. Aby to wyeliminować, oprogramowanie Hondy symuluje sekwencyjną zmianę biegów tradycyjnej sportowej przekładni, tnąc obroty silnika spalinowego, co diametralnie poprawia wrażenia akustyczne. Ale o tym jeszcze za chwilę. Teraz sprawdźmy sobie spalanie po 10 km drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Wyszło 5 litrów na 100 km. A teraz jeszcze droga ekspresowa, prędkość 120 km na godzinę, trochę ruchu i potem sprawdzimy sobie spalanie. No i wracając jeszcze do tej przekładni S Plus Shift. Korzystając z manetek możemy tutaj sobie redukować albo podnosić rekuperację, jak tutaj widzicie, jak się tym bawię, ale kierowca może w locie wymuszać wirtualne redukcje biegów. Oczywiście po uruchomieniu tego systemu S+, co zresztą zobaczycie za jakiś czas, jak już skończymy pomiary spalania. To wszystko zamiast fizycznej zmiany kół zębatych
system natychmiast zwiększa siłę rekuperacji, generując odczuwalne hamowanie silnikiem. Pozwala to na naprawdę przyjemne kontrolowanie balansu masy auta tuż przed wejściem w ciasny zakręt lub po prostu zwykłą zabawę. Dodatkowo nad stabilnością czuwa układ wspomagania prowadzenia AHA. Agile Handling Assist, czy jakkolwiek to się czyta, oraz elektryczne wspomaganie kierownicy o zmiennym przełożeniu. To wszystko sprawia, że prowadzenie tego samochodu, mimo że to jest wegański samochód sportowy, tak sobie to wymyśliłem, naprawdę daje sporo frajdy. Jasne, to nie jest normalna, analogowa jazda sportowym samochodem z czysto spalinowym silnikiem i tradycyjną przekładnią, czy tam manualną, czy automatyczną, ale kurczę, no jeżeli chcecie mieć hybrydę, która fajnie wygląda, a do tego od czasu do czasu chcecie się pobawić na bocznych drogach, dla mnie rewelacja, zresztą sami to potem sobie zobaczycie. Poza tym do wyboru mamy tryby jazdy, standardowy komfort, jest jeszcze GT oraz sport. W tym sporcie zawieszenie się trochę usztywnia, układ kierowniczy staje się również bardziej sztywny, chociaż odczucia są odrobinę syntetyczne. Czuć, że to jest po prostu obniżenie czułości układu wspomagania kierownicy. Nie czuć dokładnie tego, co się dzieje z kołami. I samochód nie daje zbyt wielu informacji zwrotnych z nawierzchni, jeżeli chodzi o przednie koła, no ale cóż, no można to jakoś przeboleć, bo cała reszta jest naprawdę przyjemna. Bo mimo to Prelude na zakrętach prowadzi się pewnie, jest zwarty i daje naprawdę sporo frajdy. Mimo to trzeba pamiętać, że to nie jest demon prędkości, bo sprint od 0 do 100 km na godzinę zajmuje akceptowalne, ale nie zwalające z nóg 8,2 sekundy. Ale za to naprawdę bardzo dobre wrażenie wywiera spalanie. No i zobaczcie, po 10 km wyszło 6,1 litra na 100 km. A teraz elastyczność 90-120, tryb komfort. Teraz też komfort, ale w trybie skrzyni S plus Shift. A teraz jeszcze tryb Sport i S plus Shift. A teraz jeszcze sprint do setki. Najpierw tryb komfort, potem sport z trybem S plus Shift. Jak pewnie byliście w stanie usłyszeć, w trybie sport coś tam zaczyna ten samochód brzmieć. No nie jest to na pewno to, co by wszyscy chcieli, ale zobaczcie. Zabawa jest naprawdę fajna. Zmiany biegów, ok, to nie są takie prawdziwe zmiany biegów, ale kurczę, no brzmi to jakoś. No dobra, ale jeszcze na koniec co nieco o cenie, bo oficjalny cennik Hondy Prelude i HEV na rynku polskim startuje od kwoty 214 500 zł za kompletnie wyposażoną wersję Advance. No możemy sobie jeszcze tam dorzucić opcjonalny lakier i jakieś tam drobnostki. W sumie wyjdzie nas, no dobra, 220 000 złotych. Czy warto? No w tej cenie jest sporo różnych ciekawych propozycji, niekoniecznie typowych coupé, ale no jest w czym wybierać, m.in. BMW Serii 2, Toyota GR86 czy Mazda MX-5, chociaż Toyoty już oczywiście, no niestety już w cenniku nie znajdziemy, ale możemy sobie coś znaleźć pewnie ze stoków. Poza tym jest jeszcze sporo hot hatchy typu Golf GTI, nawet Golf R i tak dalej, i tak dalej. No jest w czym przebierać i zazwyczaj znajdziemy auta bardziej praktyczne, szybsze, lepiej przyspieszające, być może lepiej się prowadzące, lepiej brzmiące. No nie wiem, trudno ocenić to auto jednoznacznie. Mnie się bardzo podobało, ale czy w tej cenie bym je kupił? Nie wiem. No chyba, że w tej cenie byśmy dostali wersję na przykład Type S z żółtym lakierem, białymi felgami, czarną maską, większą mocą i lepiej brzmiące, no to by było coś. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym aucie. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!